Witam serdecznie, Podziemna TV, czyli mój kanał poświęcony podstawom gospodarki, ekonomii i funkcjonowaniu państwa, które są tak naprawdę banalnie proste, wbrew pozorom. Tylko problem polega na tym, że świat dzisiaj stoi na głowie. Żyjemy w świecie hipokryzji i zakłamania i te proste podstawy są celowo zakłamywane. Jesteśmy poddawani codziennej indoktrynacji prawie przez przekaz medialny w czyimś interesie. Te proste podstawy są sztucznie i celowo gmatwane, komplikowane i zakłamywane, przekłamywane po to, ponieważ taka manipulacja umożliwia tym, którzy są u władzy, u prawdziwej władzy, eksploatowanie całych społeczeństw i całych krajów. Dziś chcę powiedzieć co nieco o inflacji i deflacji. Otóż istnieje taki dogmat w tym współczesnym, chorym świecie, który stoi chyba na głowie, że dla gospodarki dobra jest oczywiście kontrolowana inflacja niewielka, a deflacja jest B, deflacja jest szkodliwa, grozi katastrofą i tak dalej. Szanowni Państwo, istnieje taki dogmat, wiem to chociażby po Państwa komentarzach, wiem to chociażby rozmawiając z ludźmi, wiem to dlatego, że niejednokrotnie w mediach z ust polityków czy też ekspertów pojawiają się takie sformułowania jak na przykład cel inflacyjny, polityka inflacyjna, polityka celu inflacyjnego i tak dalej. Szanowni Państwo, większy absurd niż to, że inflacja jest dobra niby, a deflacja jest zła, trudno sobie wyobrazić. To jest dla mnie niepojęte, że są ludzie, autentycznie są tacy ludzie, którzy uważają, że jeżeli ceny w sklepach rosną, to jest dla nas dobrze. A z kolei gdyby ceny malały z czasem i za nasze zarabiane pieniądze moglibyśmy sobie kupić coraz więcej z powodu malejących cen, to byłoby źle dla nas. To jest tak absurdalne, że nawet trudno się do tego odnieść tak naprawdę. Niemniej jednak wiem, że takie opinie funkcjonują. Wiem, że takie poglądy są bardzo popularne, czy też lansowane przez media i przez polityków, przez świat wielkich finansów. I ludzie w jakiś sposób temu dają wiarę, no bo skoro nikt o tym głośno nie mówi, nie protestuje, że takie absurdy się ludziom wciska, to znaczy, że ktoś w to wierzy, prawda? Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że zmiany cen, jakie obserwujemy, bo tego dotyczy się zarówno inflacja, jak i deflacja. Inflacja to jest ogólny wzrost cen, a deflacja to jest ogólny spadek cen. Zmiany cen są przede wszystkim skutkiem, objawem jakichś zjawisk, a nie przyczyną przeważnie. Więc trudno jest mówić o tym, że inflacja czy deflacja może mieć jakiś wpływ na gospodarkę, skoro zmiany cen są efektem tego, co się dzieje w gospodarce. Są tego skutkiem i objawem. Jest to klasyczne pomieszanie przyczyn ze skutkami, zupełnie postawienie wszystkiego na głowie tak naprawdę. To, co się dzieje w gospodarce, to, co się dzieje z pieniądzem, skutkuje odpowiednio inflacją albo deflacją, ale nie na odwrót. To po pierwsze, a drugą, jeszcze ważniejszą kwestią jest uświadomienie sobie, że to, co obserwujemy, zmiany cen, które obserwujemy, to jest tylko wypadkowa wszystkich zjawisk w gospodarce, wszystkich czynników, które mają wpływ na kształtowanie się cen. Krótko mówiąc, mam nadzieję, że Państwo pamiętacie ze szkoły podstawowej siły wypadkowe, dodawanie wektorów. Najłatwiej sobie to wyobrazić w ten sposób, że jeżeli przy przeciąganiu liny dwie osoby albo dwie drużyny ciągną linę w przeciwnych kierunkach, a ona może stać w miejscu, dlatego że te siły się równoważą. I to, co obserwujemy, to jest to, że lina nie przesuwa się ani w jedną, ani w drugą stronę, ale to nie znaczy, że na nią pewne siły nie działają. Albo jeszcze łatwiej sobie to wizualnie wyobrazić, jeżeli pomyślimy o ruchomym chodniku czy ruchomych schodach, że możemy stojąc w miejscu na ziemi się nie przesuwamy, ale jak staniemy w miejscu na ruchomych schodach, no to oczywiście działa na nas pewna siła, która nas przesuwa do góry albo w dół i możemy albo iść w kierunku, w którym przesuwają się schody i będziemy wtedy się przesuwać 2 razy szybciej do otoczenia, albo iść w przeciwnym kierunku niż przesuwają się schody i wtedy będziemy stać w miejscu. Jak to się ma do cen i do gospodarki? Szanowni Państwo, naturalnym efektem, naturalnym skutkiem rozwoju, czy też wzrostu gospodarczego, tego prawdziwego, jakkolwiek sobie to nazwiemy, jest spadek cen. Każda nowa technologia, każda nowa rzecz na rynku jest na początku droższa niż potem w momencie, kiedy staje się coraz bardziej popularna, coraz więcej się jej produkuje, coraz efektywniej się ją wytwarza. Możemy to zaobserwować sami na co dzień, chociażby w takich branżach jak elektronika czy sprzęt komputerowy. Te branże rozwijają się najszybciej i tam jest najłatwiej to nam zaobserwować. Nawet w czasach inflacji ceny urządzeń elektronicznych spadają z czasem, bo to jest naturalne, bo to jest normalny efekt wzrostu gospodarczego. I tam, gdzie ten wzrost, tam gdzie rozwój jest największy, tam te ceny pomimo inflacji spadają. I jeżeli zamiast naturalnego i normalnego spadku cen z czasem w zdrowej, rozwijającej się gospodarce, zamiast spadku obserwujemy inflację, czyli wzrost cen, to znaczy, że ktoś nas robi w balona, najkrócej mówiąc, że oprócz naturalnej tendencji spadkowej występują zjawiska czy też czynniki, które powodują wzrost cen. I jest to najczęściej w współczesnym świecie kreacja pieniądza bezgotówkowego przez banki, tudzież kreacja pieniędzy w ogóle przez państwo, czy też przez kogokolwiek. Wzrost podaży pieniądza, wzrost ilości pieniądza w obiegu to jest siła, która ciągnie ceny do góry, a wzrost gospodarczy, naturalny rozwój
gospodarki, jest to siła, która ciągnie ceny w dół. I to, co obserwujemy, to jest tylko wypadkowa tych dwóch sił. I to pozwala na ukrywanie tej kolosalnej grabieży, jaką jest kreacja pieniądza. Ktoś, we współczesnym świecie są to banki, kreują sobie pieniądze w formie bezgotówkowej oczywiście, poprzez udzielanie kredytów, tak ten system jest skonstruowany, a my nie zauważamy tego, na jakie kwoty jesteśmy ograbiani jako całe społeczeństwo, obserwując ceny, dlatego że ta potężna inflacja jest równoważona przez wzrost gospodarczy, który maskuje i ukrywa skalę i rozmiary tej grabieży. Mam nadzieję, że Państwo pamiętacie jeszcze ze szkoły podstawowej wypadkowe siły dodawania wektorów, chociażby dwóch wektorów. Przecież siła wypadkowa, czy też suma dwóch przeciwnych wektorów ukrywa nam prawdziwe rozmiary tych wektorów. Ona będzie taka sama, na przykład, jeżeli suma, to co obserwujemy, inflacja załóżmy 2%, to może być równie dobrze suma inflacji spowodowanej wzrostem ilości pieniądza na poziomie 5% i naturalnej deflacji spowodowanej wzrostem gospodarczym na poziomie 3%. 5 minus 3 to jest 2% inflacji, ale równie dobrze taka sama inflacja wypadkowa 2% będzie wtedy, jeżeli będziemy mieli inflację 10% spowodowaną kreacją pieniądza, zwiększeniem ilości pieniądza i na przykład deflacją 8% spowodowaną naturalnym wzrostem gospodarczym. Krótko mówiąc, obserwując samą wypadkową inflację czy też deflację w gospodarce, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, na ile tak naprawdę jesteśmy robieni w konia. Ani jaki jest prawdziwy wzrost gospodarczy, ani ile nam tak naprawdę odbiera się poprzez mechanizm kreacji pieniądza. Z samej tej informacji, od inflacji czy od deflacji, podawane nam przez władzę czy przez Główny Urząd Statystyczny, wszystko jedno. I to jest powód i odpowiedź na pytanie, dlaczego tak lansowana jest inflacja jako niby korzystna dla gospodarki i dlaczego władza jest tak zapatrzona w wskaźniki makroekonomiczne, takie jak wzrost PKB na przykład. Dlatego, że im wyższy jest ten wskaźnik wzrostu PKB, który się nam utożsamia ze wzrostem gospodarczym, im wyższy jest taki czy inny wzrost gospodarczy, tym więcej pieniędzy banki mogą nam odebrać bezkarnie i niezauważalnie poprzez mechanizm kreacji pieniądza bezgotówkowego, poprzez zwiększanie podaży pieniądza. Do tego jeszcze, o ironio, usprawiedliwiając się osiąganiem czy też trzymaniem się wyznaczonego celu inflacyjnego, który, jak już wiemy, wmawia nam się, że jest dobry dla gospodarki. Nie mówiąc o tym, że współczesne patologiczne systemy podatkowe działają w ten sposób, że im więcej sprzedajemy, im więcej pieniądzem obracamy, tym więcej podatków państwo nam może odebrać, dlatego że opodatkowane jest zarówno zarabianie pieniędzy, jak i wydawanie pieniędzy. Podsumowując, proszę Państwa, wmawianie nam, cała ta teoria na temat tego, że inflacja jest niby dobra dla gospodarki, a deflacja jest niby zła dla gospodarki, to jest jedna wielka machina propagandowa, która ma usprawiedliwić i być zasłoną dymną dla tej prostej grabieży, której świat finansów dokonuje na całych społeczeństwach poprzez kreację pieniądza, najkrócej mówiąc poprzez zwiększanie podaży pieniądza. W normalnej, zdrowej, uczciwej gospodarce, jeżeli gospodarka się rozwija i produkuje się coraz więcej, coraz efektywniej, to ceny powinny spadać. To jest naturalny skutek tego, że produkuje się coraz więcej, coraz efektywniej. I mówienie, że to jest dla gospodarki szkodliwe, jest absurdem. Dlatego, że ta naturalna deflacja, czyli naturalny spadek cen na skutek wzrostu gospodarczego i rozwoju, nie miałby miejsca, gdyby nie było tego wzrostu gospodarczego na samym początku. I na koniec chciałbym podkreślić bardzo ważną rzecz, o której mówię na początku. Deflacja, czy też inflacja, ogólnie zmiany cen, to są tylko skutki. Objawy pewnych zjawisk mają bardzo różne przyczyny. Ceny mogą się zmieniać z wielu powodów, z bardzo różnych powodów i jest bardzo nierozsądne, nieroztropne nierozróżnianie tych powodów, tylko zamykanie wszystkiego słowem inflacja czy deflacja. Dlatego, że sytuacja, w której ceny spadają na skutek naturalnego wzrostu gospodarczego, to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, w której ceny spadają na skutek biedy. Jeżeli społeczeństwo jest coraz biedniejsze i stać się na coraz mniej, to wówczas w efekcie ceny też mogą zacząć spadać. Ale powtarzam, jest to zupełnie inna sytuacja patologiczna niż ta, w której ceny spadają z powodu naturalnego wzrostu gospodarczego, naturalnego rozwoju. I tak samo jest z rosnącymi cenami. Jeżeli ceny rosną na skutek kreowania pieniędzy, na skutek zwiększania ilości pieniądza w obiegu, co jest we współczesnym świecie patologią, to jest to zupełnie inna sytuacja, niż gdyby na przykład ceny rosły na skutek tego, że załóżmy jakiegoś roku była klęska nieurodzaju, susza, cokolwiek, plony zboża czy też ogólnie żywności są małe i dlatego z powodu klęski, z powodu braków na rynku ceny idą w górę. To są znowuż dwie zupełnie różne sytuacje i naprawdę jest bardzo zgubne nazywanie tych wszystkich sytuacji jednym słowem inflacja bądź deflacja. Bo to powoduje, że jesteśmy ślepi na przyczyny, na prawdziwe związki przyczynowo-skutkowe i bardzo często dochodzi właśnie do pomieszania, do pomylenia całkowitego przyczyn ze skutkami, tak naprawdę. Dlatego dosyć zabawny wydaje mi się pogląd, który już kilka razy spotkałem ostatnio, mianowicie, że podobnoż
Japonia ma problem z deflacją. Tak niektórzy mówią. Proszę Państwa, ja nie byłem w Japonii nigdy, więc nie wiem, czy ta deflacja jest wynikiem biedy w Japonii, czy czegoś innego, czy wzrostu gospodarczego, naturalnego rozwoju tego kraju. Ale jeżeli jest to problem, jeżeli deflacja jest wynikiem wzrostu gospodarczego zbyt dużego w Japonii, to ja bym bardzo chciał mieć takie problemy. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy w Polsce mieli deflację, która będzie efektem wzrostu gospodarczego i żeby nam było bardzo źle z tym, że możemy sobie za nasze pensje kupić coraz więcej w sklepach, że jesteśmy coraz bogatsi. I żeby nam to rzeczywiście doskwierało, taka deflacja, to ja w tym momencie, gdybym był premierem Polski, to żeby sobie poradzić z taką deflacją, zlikwidowałbym podatek dochodowy całkowicie i zamiast 40 miliardów z podatku dochodowego po prostu bym je wyemitował. Co za jednym zamachem rozwiązałoby problem deflacji, ponieważ byłoby więcej pieniądza w obiegu, a po drugie usprawniłbym cały system podatkowy, ponieważ podatek emisyjny jest to bezobsługowy, bezkosztowy, automatyczny i naturalny mechanizm podatkowy, którego koszty są praktycznie zerowe w skali państwa. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za Wasze wsparcie i zaangażowanie, zarówno za motywujące komentarze i wiadomości, jak i za darowizny, jak i za rozpowszechnianie i rozsyłanie moich nagrań po sieci. Zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia wkrótce.